Witam moich widzów. Słuchajcie, wiem, nie było mnie długo, ale jestem w Polsce, słuchajcie, i tego czasu mam naprawdę bardzo mało. Czekam właśnie na ekipę, która przyjedzie tutaj do kominka drzewo przywieźć, ale ja chcę Was zaprosić na drugą część mojego filmu o trasa Mississippi Washington State. Co tam się wydarzyło? Czy coś się wydarzyło? Jak ona wyglądała do końca? Słuchajcie, zobaczycie właśnie w drugiej części, na którą Was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jestem w Polsce oczywiście i już dla Was szykuję ten odcinek, którym coś Wam wyjaśnię i coś pokażę. Będę potrzebował Waszej pomocy odnośnie tego samochodu. Już Wam coś pokazuję. Tematem kolejnego odcinka będzie, słuchajcie, ten samochód, dlaczego? Ponieważ już nie mam skąd wziąć informacji, nie jestem zawodowym mechanikiem, a może ktoś z Was doradzi mi, podpowie, bo co dwie głowy to nie jedna, prawda? Wymieniłem już w tym aucie, słuchajcie, dużo rzeczy dookoła silnika, niemalże wszystko, sensory, kable, nowe injektory, nowe wtryski i tak dalej. Jest ten sam obraz cały czas tutaj w okolicach mojego zamieszkania w Polsce, w centrum. Nikt niestety nie jest w stanie mi pomóc. Amatorzy kwaśnych jabłek, mówiąc krótko, ale nie dzisiaj będę mówił o tym samochodzie. Dzisiaj Was zapraszam na drugą część mojego filmu z trasy Mississippi Washington State. Serdecznie zapraszam.
No właśnie, najgorsza pora, słuchajcie, rano jest kąpać się. Ludzie wstają normalnie, która jest? 7. 3 osoby przede mną. Czekamy. Tutaj, o, jeden. Zobaczcie, jak szybko wskoczył. Czyli jeden gość. Dobra, szybko pewno sprzątają. I dostanę, mimo to, że tutaj będę widział, dostanę osobno, bo mam taką opcję, SMS-a na mój telefon, na mój numer, SMS-a. Mike, twój shower jest gotowy. Hurry up. Słuchajcie, 5 minut. 5 minut, jeśli ja nie otworzę tam drzwi kodem, tutaj mi przyjdzie ten kod, to ten shower przepada mi. Ale kiedyś było, pamiętam, 10 minut. Pamiętam, że było 10, ale w tym momencie jest 5. No nieważne, to jest dokładnie istotne, ponieważ lecimy biegiem, bo jest zimno, nie mamy czasu. Moje punkty. Mam $9 i 57 centów i za te punkty kupuję przeważnie pizzę na szybko, gdy już nie mam jedzenia i tak dalej. O kurczę. Dobra, tutaj też możemy zrobić rezerwację. Nie używamy już tego, ponieważ tankujemy inną kartą, ale mniejsza z tym. Też rezerwację na parking, czyli jestem w trasie. iPhony tego nie mają, ale Samsungi mają, że mogą sobie gdzieś tam w trasie już zrobić rezerwację na te płatne Prime. Tutaj nie ma ich. One będą pewno tam. Nie wiem gdzie, mniejsza z tym. Nie używam tego za często, nawet bardzo rzadko. Idziemy do środka. Tankowanie i zawsze odjeżdżamy przed pompę i dopiero idziemy załatwiać swoje sprawy na truckstop. Zakupy, toaleta, etc., etc. Tutaj ważymy osie. Waga certyfikowana. Będzie cieplej, będzie w ogóle, bo patrzyłem na pogodę, ma nie padać. W tym momencie w Moab pada deszcz. Wszystko zobaczymy, co się będzie działo. Wchodzimy na truckstop. Dobra, pochodzimy trochę, pizza jest. Słuchajcie, beef jerky. Clint Eastwood w swoich westernach właśnie zawsze żółtą wołowinę suszoną. Kiedyś zacząłem to gryźć, ząb mi się złamał. Kosztowało mnie to $3000 w Chicago. Logbook. Na tym kiedyś właśnie jeździliśmy. Pamiętam, 20 lat temu kosztowały $3. W tym momencie spójrzcie, 7. Ponad 100%. No i mapy. Podstawy. May I get a courtesy check on the men's and women's restrooms, please? Thank you. No, jeszcze nie. Welcome, professional drivers. As a courtesy to other drivers, please pull forward from the diesel island when you are finished fueling. Thank you. Generalnie można kupić bardzo wiele rzeczy, oczywiście nie wszystko do traka, ale te podstawy, słuchajcie, tutaj jest generalnie wszystko.
plaków nie ma. W Polsce przeważnie większość to plaki. Ten asortyment. Ale nie ma tutaj elektronika, nie ma kuchennych rzeczy, bo też są tutaj, można kupić wszystko, żeby gotować. Tutaj widzę, że nie ma tego. Jestem zdziwiony. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze tekst, podatek. Czyli jak jest 550, około 20 paru będzie jeszcze podatek, czyli 570, może pan więcej, zależy od stanu, bo wszędzie jest inny podatek. That's it? Just two, right? Please. $9.18. Two for once. Here's my points, please, okay? Sorry, I'm by myself. Do you want to use the points? Please. No, the same. Thank you, ma'am. Have a good one. Thank you, too.
To jest totalnie źle. Jeśli to wypadnie, to na całej długości to jest kurwa na sztukę wszystko. Nie wiem, co tego nawet nie uniosło, trzeba było to unieść, jeszcze pasy. Wiem, co zrobię, młotkiem tu już mówię. No dobra ludzie, bo patati, patata, a tutaj życie stygnie. I trzeba jechać. Mamy do Moła tymi US-ami, kurde, naprawdę trzeba się spieszyć, bo będzie... No jest rano, nie ma co, a tam będzie inna prędkość, też góry. Zalane, ładunek sprawdzony, posprzątane, kawa zrobiona, przebrany, wykąpany, ogolony. Słuchajcie, co chcieć więcej? W takim razie widzimy się w Moab. Mam nadzieję, że dojedziemy. Muszę ogarnąć parking. To jest najważniejsze dla tego zestawu. Widoki, słuchajcie, dopiero się zaczną, jak zjedziemy. W Albuquerque mamy 20 mil. 20 nie, 40 albo 30.
Generalnie jest tak, nie dojechaliśmy do Moab, ale konkretnie Moab, godzinę jazdy stąd. Ja w sumie dzisiaj wykorzystałem, ja wstałem dzisiaj o 3:00, wyjechaliśmy jakoś było po 3:00, może po do 4:00. Ja dzisiaj wykorzystałem 10 godzin jazdy. Godzina, dojechalibyśmy, ale ciemno, jest w ogóle bardzo zimno, bo jest tylko 5 stopni Celsjusza, ale nawet nie, 3, ale jest to zimny wiatr. Ciemno, zimno, nie ma sensu dzisiaj dojechać, nie mam parkingu, znalazłem taki, mam coś na jutro, ale konkretnie, wstajemy rano, dojeżdżamy do Moab. Jutro wam powiem o Moab. Czym jest Moab? To jest wysokość 2,5 km nad poziomem morza, jesteśmy w górach skalistych. Ja zrobiłem dzisiaj niedużo mil, bo morze zrobiłem 500, 10 godzin, średnia 50 na godzinę. To jest bardzo mało, ale wspinaczki co chwila, biegi, pomału, nieważne. Tyle w temacie, kończymy ten dzisiejszy dzień. Ja ogarniam pościel, bo ja prałem, niestety ciuchy mi spadły na tych dziurach i mam całą pościel mokrą. No i tyle, trening, tak jak zawsze. Ta miejscówka, którą mam, zaparkujemy zestaw, ok. Ona będzie około 3 km od downtown, od centrum tego miasteczka, to nie jest duże miasteczko. Pojedziemy tam rano innym pojazdem, nie pojedziemy trakiem, nie pojedziemy rowerem, to będzie jutro. Wszystko będzie generalnie jutro. Jutro pokażę wam bardzo fajną miejscowość, to będzie oczywiście rano, nie będzie pewnie ludzi, ale właśnie o to chodzi, bo no nie ma frajdy, słuchajcie, jak jest 3 stopnie Celsjusza, wieje zimny wiatr, mamy zimę generalnie, tutaj stan Utah, tu są zimy i tu takie fest, no nie ma dzisiaj, nie ma od jakiegoś tam czasu, ale jest ok, dobra, nie przedłużam, widzimy się jutro. Witam w trzecim dniu tripu Mississippi, Washington State. Dojeżdżamy do Moab. Nie wiem kompletnie, czy wyjdziemy. Prawdopodobnie nie. W tym momencie jest minus 8 stopni Celsjusza, także jest potwornie zimno. Jeszcze taki zimnawy wiatr. Pewnie odczuwalna jest dużo wyższa. No, biało generalnie. Może tak tego nie widzicie, ale jest biało. No mróz, potworny mróz. Dojedziemy, zobaczymy, może słońce wzejdzie, może coś się zmieni, ale chyba nie sądzę, także zobaczymy. Tutaj spójrzcie na to. Dookoła nie ma nic, spójrzcie, a tutaj po prostu monument skalny. Oczywiście zobaczcie tutaj, jest jakieś wejście. No poszedłbym tam, gdyby było zimno, bo jest tak potwornie zimno, gdyby było ciepło, bo jest tak potwornie zimno, że stoją tutaj i cały się trzęsą. A nie każdy lubi takie rzeczy, ja uwielbiam. Nie ma kompletnie szans, żeby wyjść na zewnątrz, bo jest tak potwornie zimno. Ale będziemy. Ja jestem w Moab dość często, mam takie możliwości przyjechania przez tędy. Tutaj można pojechać i tak. Nie mam od firmy jakichś wytycznych, jedź tędy koniecznie. Ja mogę sobie sam decydować, ale nieważne. Tutaj przyjedziemy, jeszcze jak będzie ciepło, bo naprawdę jest... Momencik, muszę poczekać, bo...
Mamy podgórkę, ja będę bardzo wolny, nie ma tego passing line i za chwilkę go zablokuję. Takie monumenty tutaj, Utah, Monument Wally, Colorado, Utah, bo to jest na granicy 3 stanów i Arizona. Takie monumenty skalne, no właśnie, one po prostu powstały, erupcje tutaj podziemne, to wszystko wypychało do góry przez miliony lat. Tam jest jakieś wejście. Ja właśnie planowałem, myślałem, że bo ja wiedziałem o tym, myślałem, że to będzie za Moab, że będzie ciepło dzień i miałem w planach tam pójść, do środka wejść, co tam w ogóle jest, po co jest to wejście. Ale nie no, jest za zimno, no. Nie jestem mięczakiem, jeśli chodzi o to, ale po co jest to? Nie ma komfortu w ogóle. No nic, jedziemy. Przejadę przez Moab bardzo powoli. Tam i tak jest miasteczko, ograniczenie prędkości. I coś o tym miasteczku powiem. Nie ma frajdy, to nie jest czas, żeby teraz wychodzić, nagrywać. Zresztą nie każdego to interesuje. Wiadomo, o co chodzi. Dziki Zachód to jest Dziki Zachód. Tutaj te tereny są jakie są. Nie każdy się tym jara. No. Nic, jedziemy, podjeżdżamy pod Moab.
Tutaj to jest ta moja miejscówka. To jest około 2 km od miasta Moab. Miejsce dobre, tu bym mógł stać, gdyby było ok wszystko. Miałem przemieścić się innym pojazdem do miasta. Słuchajcie, nie ma kompletnie szans najmniejszych. Spójrzcie, co się dzieje. Ja w ogóle włączyłem nawigację, żeby widzieć, patrzę, czy jest w prawo, czy w lewo, czy prosto, bo nic nie widać. Jest wciąż zimno, nic nie widać. Jaki jest plan w tym momencie konkretnie? I tak nic nie będzie widać. Także i tak nic nie zobaczymy. Wy nie zobaczycie, ponieważ tutaj byłem już wielokrotnie. Piękne miasto, piękne tereny dookoła. Przejeżdżając przez to miasto, powiem Wam kilka rzeczy. Ja wiem, że to nie każdego interesuje, bo inni lubią tylko smary, klucze i tak dalej, ale no, ja uwielbiam, dlatego jestem kierowcą, uwielbiam podróżować, oglądać, przemieszczać się, etc., etc. Także dolewam sobie kawę. Kolejny mój parking będzie w Salt Lake City za jakieś 4 godziny. Tam tankujemy, krótka pauza, lecimy dalej. Także tak to wygląda. No generalnie pojechałem specjalnie tędy, żeby Wam pokazać tutaj tę okolicę. To wszystko i jak na złość, ale no mówię, pora roku jest nieciekawa, to i tak już tutaj nie ma śniegu, to jest święto lasu. No ale dobra. Wszystko, słuchajcie, zaparowane, zamglone. Dobra, włączymy to ogrzewanie tych lusterek już, bo dzieje się nieciekawie. Dzieje się nieciekawie, kawa zrobiona, lecimy, wjeżdżamy do miasta. No niestety, ale jest jak jest. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, żeby wyjechać szybko tutaj z tego. Tutaj są zjazdy, podjazdy, zakręty. To musimy. No, to jeszcze będzie bardzo długo, ale miejscówka jest. Momencik, ja tę miejscówkę wrzucę w ogóle sobie w favorite. Bo już wiem, że ona jest ok. Lecimy.
I teraz tak, musimy tutaj, jest jakaś rozbiegówka, jest. Znaczy, no jest pobocze, także użyjemy tego pobocza, bo tutaj w ogóle oni to jeszcze bez świateł jeżdżą. No dobrze, o co chodzi z tą miejscowością Moab? Ta miejscowość tutaj, przyjrzyjcie się, wszędzie do wynajęcia są jakieś auta terenowe. Jeep, Toyota, Ford. Oni tutaj, oczywiście nie pod kościołem, ale tutaj w tej area, w tym obszarze Moab, oni tutaj testują swoje auta. Chodzi o zawieszenie, warunki i tak dalej, ponieważ są przyjazne. Tutaj wszędzie są do wynajęcia właśnie auta terenowe, kłady i tak dalej, i tak dalej. Moab to jest miejscowość, która liczy, zdążymy czy nie zdążymy. I żółta, pyk. Dobra, przejedziemy. Moab to jest miejscowość, która liczy niecałe 5000 mieszkańców, ale tutaj w roku jest kilka milionów turystów. Wszyscy, to jest stolica off-roadu, mówiąc krótko. Moab, stolica off-roadu. Również NASA. NASA tutaj testuje, oczywiście też nie pod kościołem, NASA tutaj w tym obszarze testuje swoje pojazdy, no, nazwijmy to pojazdy marsjańskie, bo przymierzają się przecież i tak dalej, bo tutaj te warunki w całej tej strefie są bardzo zbliżonymi warunkami
jakie są na planecie Mars, czyli skały, góry, kamienie, czerwono i tak dalej, i tak dalej. Tak to właśnie wygląda. Miejscowość jest fantastyczna, spójrzcie, kolejne kłady do wynajęcia i tak jest co rusz, co chwila można wynajmować tutaj te terenówki, mówiąc krótko. Jest rano, jest w sumie sobota, jest zimno, no, nie ma ludzi. Kolejne jeepy do wynajęcia. I tak jest cały czas. Miejscowość naprawdę stricte turystyczna tylko i wyłącznie. Piękne tereny. Nie widzimy za dużo, ale stan Utah jest stanem, który według naukowców był kiedyś wyspą i tutaj do tej pory kolejne terenówki do wynajęcia. Tutaj do tej pory znajdują, słuchajcie, naukowcy szkielety dinozaurów. To już każdy chyba wie. No chciałbym tutaj przyjechać tak po prostu na kilka dni, wynająć sobie właśnie to off-road. Nie wiem dokładnie gdzie to jeździ się, ale na pewno jest ciekawie, na pewno jest tutaj co robić. To nie jest to, że idziemy do hotelu, na basen i leżymy z drinkiem i parasolką. Nie, tutaj trzeba wyjść w teren, bo jest naprawdę gdzie. Tutaj jak przejeżdżałem ostatnio, było lato, ludzi po prostu pełno, samochodów pełno. No. No nie robi to żadnego wrażenia w tym momencie, ale spójrzcie, do wynajęcia po prawo, do wynajęcia po lewo, tylko auta terenowe. To jakieś widzę, że stare, ale pewnie sprawdzone Toyoty uważam za jedne z najlepszych aut w ogóle na świecie, jakie są. Japończyki w ogóle. Tutaj są kolejne, spójrzcie. Wszystko jest do wynajęcia. Tutaj całe kłady, ok. No, robi to wrażenie. Ciekawe jestem, ile to kosztuje, nie wiem. Tutaj również. Ale to musi być pogoda, słuchajcie, no bo jak jest zimno, to pewnie też nie ma sezonu, może na Sylwestra, może na Christmas, ale tutaj no, w zimę to wszyscy siedzą w domu, tym bardziej nic nie widać. Tak to wygląda. Chciałem pokazać Wam więcej, głównie to tutaj, bo tutaj są piękne góry, ich tak bardzo nie widać. Ale niestety siła wyższa, nic na to nie poradzę. Będą jeszcze inne okazje ku temu, żeby tutaj pokazać Wam to wszystko. Skydiving też jest oczywiście. O, myślę, że chyba wszystko będzie w tej miejscowości. Nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę. Jedziemy, te skały, jakiś domek po lewo, jakiś po prawo, jakiś domek po lewo. Słuchajcie, tak mieszkają ci z dziada, pradziada rodowici Indianie, którzy te ziemię dostali, one nie były zabrane, to są wszystko rezerwaty, one nie były zabrane przez rząd amerykański, federalny i tak sobie mieszkają. Mają satelitę, mają konia, mają pick-upa, mają talony na jedzenie również, bo mają jakiś socjal przyznawany obligatoryjnie przez rząd Stanów Zjednoczonych. Im więcej do szczęścia nie potrzeba. Tutaj
tutaj to wszystko jest tak piękne, oczywiście nie widać za dużo, ale jest fantastycznie, jak jest pogoda. Niestety, ale tej pogody nie ma. Szkoda, no, nie spodziewałem się. Wiedziałem, że będzie zimno, ale nie sądziłem, że będzie taka mgła. Słuchajcie, to spójrzcie. To są megatony skał w ogóle, które przez miliony lat wychodziły z ziemi. Tak też powstał generalnie Grand Canyon. Grand Canyon według naukowców dawno temu, że rzeka Colorado była taka potężną rzeką, taką szybką, rwącą, że wydrążyła cały ten jar, rów w Grand Canyonie. Nie, to wszystko według nowych badań, to wszystko wyszło, słuchajcie, wychodziło przez miliony, setki milionów lat do góry. Tutaj jest podobnie. Jeśli ktoś jara się kładami, tymi wszystkimi jazdami off-road, ja osobiście mam Jeepa Wranglera, który jest podniesiony, ale jest zablokowany na zawieszeniu. Nie ma w Polsce, słuchajcie, takich terenów. On jest w Polsce, ten Jeep. Pokażę wam go. Ale no, jeśli ktoś się jara, słuchajcie, i byłby w Ameryce na wakacjach, warto tutaj poświęcić kilka dni i też pewnie niemałe pieniążki, żeby tutaj przyjechać konkretnie do Moab w stanie Utah i tutaj spędzić, no może nie tydzień, ale no 3 dni pasowałoby tutaj. Naprawdę myślę, że to jest wystarczająco dużo i spędzić. Słuchajcie, wyjechaliśmy generalnie z miasta, bo to miasto jest bardzo małe. Spójrzcie, jak sobie pani tutaj ładnie biega w naturze. Pięknie. Mój kolejny stop, wy sobie oglądajcie, mój kolejny stop, jak powiedziałem wcześniej, Salt Lake City, tankujemy, mała pauza, coś tam porobię, pogarnę w samochodzie. Ładunek jest sprawdzony, wszystko jest ok. Mamy do celu 1000 mil. To jest bardzo mało, mamy sobotę i niedzielę, czyli po 500 dziennie. Uważam to za przejażdżkę, a nie wiadomo jaką pracę. Także widzimy się w Salt Lake City. Mam nadzieję, że będzie pogoda lepsza.
Ja już się wziąłem do roboty. Przyjechał gość, jestem w dobrym miejscu. Tutaj, to jest tak zwany telehandling forklift, coś takiego. Na 4 kołach duży forklift. Jego obsługuje inna firma. Kontaktował się, nie wie kiedy przyjadą, ale przyjadą.
Ja rozbieram wszystkie tutaj, zdejmuję te wszystkie pasy, bo myślałem, że zostawię kilka tutaj tych górnych, w razie jakbym się miał przemieścić do tyłu albo do przodu, nieważne. Zdejmuję wszystko, tutaj już będzie wyładunek, trasa zakończona. Najważniejsze, że jest bezpiecznie, dojechałem do celu, nic się nie stało, wszystko jest git. Ile, no to też się już przemieściło tutaj, ta baksa. Ile zarobiłem w tym tygodniu za ten trip? Trip trwał 5 dni, bardzo długo, dokładnie 3800 km. Tutaj nie jest tak, że tydzień to jest od niedzieli do niedzieli. Tydzień to jest od kiedy zacząłem trip. Ale jeszcze doliczam w najgorszym przypadku 2 razy po $200, tak zwany layover, czyli jakbym stał do środy i nie ładował. Czyli summa summarum, koniec końców, zarobiłem około 10 000 złotych. Czy to jest dużo, czy mało, to już nie mnie to oceniać. Jest ok. Czasy są inne. Bywa tak, że jest więcej. Bywa tak, że jest mniej. Tutaj ta krejta jest, tylko nie mogłem ściągnąć jej na maksa, bo spójrzcie, tutaj te playwoodziki, płyty gną się, odpadają. To jest wszystko tak na słowo. Tutaj te płyty, też nie pokazałem wcześniej, jedna ten support, tutaj ten, ja go wepchałem, on już był tutaj tak, w połowie drogi, wszystko jest na... No ale dobra, jesteśmy już na miejscu, jest ok. Jest zimno, ale ważne, że nie ma, w sumie nie ma mrozu, nie ma śniegu, nie ma deszczu, także to jest ok. Stan Waszyngton to jest bardzo piękny stan, jeden z najpiękniejszych w Ameryce, z Oregonem. 2 takie podobne stany, góry, lasy, zwierzyna. Jest bardzo pięknie, chodzi o naturę. Do Seattle nad Pacyfik mamy jakieś 3 godziny drogi, 3,5 niech będzie. Co tutaj może się wydarzyć? Mogę stać, czekać. Tutaj nie ma za bardzo co ładować. Prawdopodobnie się przemieszczę albo Yakima, albo może Oregon, Vancouver, Portland, albo Seattle. Nie wiem, dzisiaj jest poniedziałek, w sumie dzisiaj w tym tygodniu ruszą wszystkie traki na drogę i będzie już gęściej, więcej konkurencji, także różnie może być. Dziękuję za uwagę, ja się biorę do roboty, potem muszę się doprowadzić do siebie, bo nie kąpałem się wczoraj, trackstop był full zajęty już właśnie, także tak to wygląda. Dziękuję raz jeszcze i do następnego razu. Widzę siebie w telefonie, wyglądam masakrycznie, ale kto rano wygląda bosko, że tak powiem, także robię to wszystko i muszę się zająć sam sobą.